Zapraszam Cię do odcinka o tym, jakimi prawami czy też uniwersalnymi zasadami kieruje się człowiek inteligentny duchowo. Jakie perspektywy warto w sobie ugruntowywać, żeby te prawa mogły stać się naszą codziennością. Dziś znajdziesz tu serię praktycznych wskazówek i podpowiedzi, jak rzeczywiście wdrażać tę wiedzę w życie, czyli integrować nową świadomość. Bądź ze mną do końca, zwłaszcza jeśli długo się rozwijasz i nie czujesz trwałych zmian. Zanim zacznę, przedstawię się dla osób, które są tutaj po raz pierwszy. Cześć, ja mam na imię Honorata i razem z Sylwią w podcaście i przestrzeniach Wysokie Wibracje uczymy ludzkim językiem o rozwoju duchowym. Jacy my jesteśmy wszyscy mądrzy. Co? Ja to już wiem, ja to już słyszałam 100 razy to samo. Ile można tego słuchać? Przecież to jest oczywiste. Już mnie to męczy, nie mam już siły. Znów to gadanie o miłości. Ja po prostu chcę być szczęśliwym człowiekiem. No i ile tego szczęścia, czy też czystej miłości, prawdziwej odwagi, kojącej akceptacji i wybaczenia jest w Twoim życiu, skoro już to wiesz i znasz na wylot. Bo z tego, co obserwuję, pracując z tysiącami osób miesięcznie w różnych naszych szkoleniach, widzę wyraźnie, że u wielu z nas chyba jednak niewiele tego wszystkiego jest. Skoro znów czujemy się źle, skoro kolejna relacja się sypie, skoro nie decydujemy z odwagą podążać za swoimi aspiracjami, czy też zmieniać czegoś i próbować się w nowych miejscach, okolicznościach, skoro wątpimy, że sobie poradzimy, że odniesiemy sukces w rzeczach, które sobie obmyślamy po nocach, skoro idziemy w zdradzanie siebie i kolejne poszukiwania szczęścia na zewnątrz, zamiast ugruntowywać spełnienie w swoim sercu i w jego mocy, i z poziomu tego właśnie tworzyć nowe jakości. To znaczy, że coś tu chyba jest nie tak, prawda? I co robimy w takich momentach? Znów szukamy. Tylko że często te poszukiwania zaczynają się w ogóle nie tam, gdzie trzeba. Czyli w innych ludziach, w oczekiwaniach, żeby świat właśnie czy inni zaspokoili nasze emocjonalne potrzeby i braki. Tylko garstka z nas w końcu ma prawdziwą odwagę, żeby zakasać rękawy i zająć się sprzątaniem tego gówna. Więc nie bez powodu rozmawiamy dzisiaj o integrowaniu świadomości i zasadach, którymi kieruje się osoba o wysokiej duchowej inteligencji. Jeśli na ścieżce rozwoju duchowego jesteś już wiele miesięcy, to ten odcinek pomoże Ci zweryfikować, na ile już żyjesz tym, co wiesz, a ile masz jeszcze do ucieleśnienia przez siebie w tym zakresie, żeby nie lądować boleśnie w tych samych lekcjach. Dla mnie człowiek inteligentny to nie tylko osoba, która jest mądra, czy taka, która łapie wszystko w lot. Dla mnie osoba prawdziwie inteligentna to taka, która łączy świat ducha i materii, która patrzy na życie wielowymiarowo, która poszerza nie tylko swoją wiedzę, ale przede wszystkim świadomość i emocjonalną, i duchową, i która jednocześnie wprowadza tę świadomość w czyn na rzecz najwyższej intencji ducha, czyli dla wspierania życia. I bardzo fajnie to pojęcie duchowej inteligencji opisali w swoich książkach m.in. Danach Zohar czy Khalil Akawari. Czym jest integrowanie świadomości? Najprościej ujmując, to jest proces scalania różnych aspektów siebie, świadomych i nieświadomych, w jedną harmonijną całość. Oznacza to nie tylko, że wiemy coś na poziomie umysłu, ale również wcielamy to w życie i odczuwamy to całą swoją istotą. Innymi słowy, możesz wiedzieć, że jesteś twórcą swojej rzeczywistości, ale jeśli wciąż nie działasz z tego poziomu, tylko działasz ze strachu, braku i ograniczających wierzeń, no to znak, że nie integrujesz tej wiedzy. Dopiero kiedy zaczniesz realnie czuć i wpływać dzięki temu czuciu na swoje życie i podejmować decyzje z tej perspektywy, to jest integracja świadomości. No i integracja świadomości może dotyczyć różnych aspektów: emocji, podświadomych wzorców, ciała i energii, czy praw duchowych, o których teraz będę mówić. Autorem tych praw jest sam Wszechświat. A nauczyciele czy mistrzowie, którzy próbowali uchwycić ich znaczenie i przekaz,
Spisali je m.in. w takich książkach jak Kybalion, o którym nagrałam całą serię odcinków, jak Przekazy Chrystusa, o których w swoich odcinkach często mówi Sylwia i który jest pięknie ujęty także w Kursie Cudów. Ale wiesz, my lubimy sięgać do różnych źródeł i czerpać inspirację nie tylko z tego, co jest powszechnie znane. Prawa, o których dziś będę mówić i odnosić się do nich szerzej, są opisane i znajdziesz raczej w księgach buddyjskich, ajurwedyjskich czy filozoficznych. Zbieranie wiedzy z różnych źródeł sprawia, że my wszyscy mamy szerszy pogląd na to, jak w różnych zakątkach świata kiedyś odkrywano i opisywano to, jak ja czy ty możemy połączyć się ze swoją mistyczną, duchową naturą i czerpać z jej mocy. I że nie potrzeba nam do tego wymyślnych rytuałów czy inicjacji. Z kluczowych praw i też tak, żeby nie powielać przesłań Kybalionu, wyłoniłam pod rozważania dla ciebie, dla nas wszystkich zresztą, esencję 6 najważniejszych przesłań, jakimi kieruje się w czuciu, myśleniu i działaniu człowiek o wysoko rozwiniętej duchowej inteligencji. Oto one. 1. Wszystko jest doskonałym boskim planem. 2. Doświadczenie swojej boskości jest najwyższą formą poznania. 3. Nie ma początku i końca, bo czas nie istnieje. 4. Wszechświat jest jednym. 5. Życie w harmonii z naturą otwiera na kosmiczne energie w nas. 6. Tylko miłość spełnia duszę. A teraz pora omówić każde z tych praw szerzej, żebyśmy wiedzieli albo przypomnieli sobie, na czym dokładnie polega wcielanie tych zasad w swoje codzienne życie. Wszystko jest doskonałym boskim planem. Innymi słowy, wszechświat jest doskonały i każde nasze doświadczenie takie jest. Jeśli coś podważamy, stawiamy temu opór czy czegoś nie akceptujemy, to jesteśmy w opozycji do życia. Każde wydarzenie, spotkanie czy też trudność i radości są częścią większego porządku. To, co postrzegamy jako przypadek, błąd czy też niesprawiedliwość, jest jedynie fragmentem o wiele większej układanki. I zobacz dla siebie, ile razy sam czy sama miałaś tak, że początkowo coś się wydawało najgorszym możliwym scenariuszem, ale po czasie okazało się błogosławieństwem. I bez tego doświadczenia nie byłabyś, czy nie byłbyś tą osobą, którą jesteś dziś. Często dopiero z perspektywy czasu widzimy pewne wydarzenia, nawet te bolesne, jako konieczne do naszego przebudzenia i nauki. Nauki chociażby akceptacji. Ale ta zasada, że wszystko jest doskonałym boskim planem, mówi nam też o tym, że to, co na poziomie ego wydaje się błędem, czy też porażką, przypadkiem, jest w rzeczywistości elementem wyższej mądrości. Ego postrzega świat dualistycznie. Dzieli rzeczy na dobre i złe, na sukcesy, na porażkę, na stratę, na zyski. Jednak z duchowego punktu widzenia każda sytuacja jest neutralna. To my nadajemy jej znaczenie zgodnie ze świadomością, jaką przez siebie w danym momencie przejawiamy. Jeśli więc oceniamy coś jako najwyższą możliwą porażkę, no to po pierwsze przejawiamy przez siebie dorosłego, który nie uzdrawia swoich dziecięcych ran i to tym powinniśmy się zaopiekować w pierwszej kolejności, ale też po drugie, trwając w tym stanie i patrząc cały czas na to samo albo podobne doświadczenie z tego poziomu, serwujemy sobie jeszcze więcej cierpienia. Uparcie, na własne życzenie trwamy w nim i na przekór wszystkiemu i wszystkim, a tak naprawdę na przekór samemu i samej sobie i swojej boskości, wybieramy opór przed lekkością życia lub innymi słowy, wybieramy ruch ku ciemności. Jak więc integrować tę świadomość? Zacznij od praktykowania akceptacji, czyli zamiast walczyć z rzeczywistością, pytaj o jej głębszy sens i szukaj tego sensu aktywnie. Na przykład jeśli ktoś cię odrzucił,
Zamiast pytać, dlaczego to się stało, dlaczego po raz kolejny, pomyśl, co ta osoba wniosła w moje życie, czego mnie nauczyła o mnie, co mi ta relacja miała o mnie powiedzieć. Kolejnym krokiem integrowania świadomości o tym, że wszystko jest doskonałym boskim planem, jest praktykowanie zaufania. Zaufanie i wiara od oczekiwań różni się tym, że te dwa pierwsze są doświadczeniem w pełni wewnętrznym, opartym o poczucie stabilności i założenia. Oczekiwania są doświadczeniem mentalnym, opartym o projekcje, wymagania i kontrolę. To wszystko, co oddziela nas od serca i jego spokoju, jest do uwolnienia, żebyśmy mogli zaufać, że życie i jego nieskończona mądrość wie lepiej niż nasza mała człowiecza główka. Żeby puszczać kontrolę i te umysłowe oczekiwania, musimy zauważyć dla siebie i odpowiedzieć, kiedy jesteśmy w oporze do życia, w jakich sytuacjach najczęściej się to ujawnia, z jakiego powodu traktujemy świat jako naszego wroga, albo ludzi, jakby mieli tylko złe intencje wobec nas. I w końcu do tego kroku potrzeba nam też praktykowania wdzięczności. Bez niej będziemy wciąż tylko wiedzieć, ale niczego nie zmieniać. O wdzięczności nagrałam cały odcinek osobny, odnośnik do niego znajdziesz w opisie tego odcinka, zachęcam. Ale przy okazji tego prawa, z pewnością wielu z Was może pytać, czy skoro wszystko jest z góry zaplanowane, to czy warto robić cokolwiek, żeby tworzyć swoją rzeczywistość? Czy naprawdę możemy ją zmieniać i tworzyć? I tu, przy takim pytaniu, jeśli się u Ciebie pojawiło, chcę zwrócić Twoją uwagę na to, jak Twój własny umysł może zabierać się w wycieczki i stosować różne sztuczki, przez które sam i sama możesz wpędzać się w kolejne ograniczenia i wyzwania. Bo zobacz, prawo wszystko jest doskonałym boskim planem nie mówi o tym, że wszystko jest już z góry zaplanowane i że jest sobie gdzieś tam daleko jakiś staruszek Bóg, który zapisał nasze życie w księdze piórem albo w chmurze i my nie możemy tego wymazać. Jeśli masz takie postrzeganie Boga, to masz definicję Boga do poszerzenia. Bo jeśli słuchasz nas dłużej, to wiesz bardzo dobrze, że to Ty masz w sobie boskość i to Ty jesteś wszechświatem, który ponad swoim ludzkim rozumowaniem ma nieskończoną ilość wariantów przez siebie do ucieleśnienia i tylko Ty na podstawie tego, na ile tę boską iskrę jesteś w stanie sprowadzić do ciała i aktywować w sobie w tym wymiarze, wybierasz, jakie jestem, czyli jaki wariant lub też jaki potencjał ucieleśniasz. No i tu właśnie zaczynamy omawianie drugiej zasady. Doświadczenie swojej boskości jest najwyższą formą poznania. Wcielając tę zasadę w swoje życie, przede wszystkim zakładamy, że głębokie poznanie swojej natury nie pochodzi z książek czy intelektualnych rozważań, ale z bezpośredniego doświadczenia duchowego, które jest dosłownie nie wiarą w Boga, a doświadczeniem Boga w sobie. Jako wewnętrzne światło, miłość i poczucie jedności. Większość ludzi popełnia dokładnie ten błąd, czyli próbuje intelektualizować naturę Boga, do tego nadając mu ludzkie cechy i atrybuty. Tymczasem najwyższa forma poznania nie jest intelektualna. To stan, w którym znikają oddzielenie, ego i wątpliwości, a powstaje czyste, żywe doświadczenie jedności z tą swoją boskością. Żeby zacząć wprowadzać tę świadomość w swoją codzienność, musimy zacząć od brania pełnej odpowiedzialności za swoje życie. Choć wiąże się to z niewygodą, bez tego poczucie swojej boskości jest praktycznie niemożliwe, no bo wtedy wciąż szukamy winnych i odpowiedzialnych swoich stanów w innych ludziach i historiach z przeszłości i będziemy w tym kole nieustannie. Do doświadczania swojej boskości potrzeba nam czegoś jeszcze. Regularnej i konsekwentnej praktyki medytacji lub kontemplacji, czyli momentów głębokiej ciszy, spokoju, jedności, miłości, zwolnienia, w których czujesz, że jesteś czymś więcej niż swoim ciałem i umysłem.
Wielu mistyków i nauczycieli duchowych mówi o tym, jak o chwili, w której granica pomiędzy ja a wszechświatem czy też Bogiem zanika, gdzie umysł ludzki rozpuszcza się w boskiej, nieskończonej świadomości. Jak doświadczyć tej boskości w prosty sposób? Z pewnością już wiesz i może nawet to robisz, ale tak o tym nie myślisz. Bo zobacz, kiedy patrzysz na zachód słońca i odczuwasz wewnętrzny spokój i zachwyt, które nie pochodzą z myśli, ale z serca. To jest między innymi ten moment. Albo kiedy podczas medytacji odczuwasz ciszę, która jest jednocześnie pustką i pełnią, jakbyś dotykał czegoś większego niż ty sam. Kiedy kochasz jakąś istotę bezwarunkowo i przez tę miłość doświadczasz głębokiej rzeczywistości, w której znikają wszystkie podziały. Medytuj i obserwuj życie. Zauważaj momenty, w których czujesz przepływ i pełnię, a to z pewnością przybliży cię do głębszego poznania swojej boskiej natury. Trzecia zasada, którą żyje człowiek o wysokiej duchowej inteligencji, mówi o tym, że nie ma początku i końca, bo czas nie istnieje. To założenie mówi o tym, że tak naprawdę nigdy nie umieramy, a obawy o tym, że coś się kiedyś skończy albo że my znikniemy, są pułapką i iluzją, w którą przez wieki wpada ludzkość. W Bogu nic nie jest fizyczne. Wszystko jest energetyczną nicią świadomości. I żeby integrować tę świadomość, potrzebujemy nic innego jak sztuki uważności. Bycia z odwagą w chwili obecnej. Kiedy myjesz naczynia, czuj, że myjesz naczynia. Kiedy jedziesz rowerem, czuj, że jedziesz rowerem. Kiedy jesteś z kimś na spotkaniu, bądź w pełni z tą osobą, czuj waszą obecność i wymianę. Kiedy jesteś ze sobą, bądź w pełni ze sobą, ze swoim oddechem i całym swoim jestem. W książce Potęga teraźniejszości Eckhart Tolle mówi o tym, że całe cierpienie rodzi się z oporu wobec chwili obecnej. Kiedy w pełni wchodzisz w teraźniejszość, cierpienie po prostu znika. No bo kiedy zadasz sobie pytanie, czy siedząc teraz przed ekranem i oglądając ten odcinek, czy w tej chwili naprawdę masz jakiś problem? Czy jest coś, czego ci brakuje, czy tylko twoje myśli o czymś tworzą iluzję braku? Ale jak my mamy uznać, że czas nie istnieje, że chwila obecna jest tak ważna, skoro tak szybko nam ucieka? Przed chwilą był koniec roku, a zaraz będzie lato, prawda? Niedawno mieliśmy 10 lat i 0 wyzwań, a dziś wydaje ci się, że życie tak szybko ucieka. To, że czas sam w sobie jest iluzją i konceptem stworzonym przez człowieka, zostało już wielokrotnie udowodnione. Jeśli ktoś leciałby w kosmos z prędkością bliską światła, a potem wrócił, na Ziemi minęłoby dziesiątki lat, podczas kiedy dla niego tylko kilka. Zegary atomowe na satelitach GPS tykają wolniej niż na Ziemi. I to jest kolejny dowód na to, że czas płynie inaczej, w tym przypadku w zależności od pola grawitacji. David Deutsch to brytyjski fizyk, który odegrał kluczową rolę w rozwoju kwantowej teorii obliczeń. Nazywany zresztą jest ojcem komputerów kwantowych. Bada teorię wielu światów, od Hugh Everetta, czyli teorię, według której wszystkie możliwe wersje rzeczywistości istnieją jednocześnie, a my doświadczamy tylko jednej z nich. W swoich badaniach obserwował on to zjawisko, w którym podejmujesz jakąś decyzję i świat rozgałęzia się na wiele innych możliwości. I na przykład w jednej idziesz w prawo, innej idziesz w lewo, w innej jeszcze w inną stronę, czy też podejmujesz inne decyzje. I oznacza to, że to, co nazywamy przeszłością czy przyszłością, nie jest ustaloną ścieżką, ale dynamicznym, wielowymiarowym polem możliwości. Zmieniając swoją świadomość w tu i teraz, możesz przeskoczyć na inną wersję rzeczywistości, co tłumaczy zjawiska m.in. takie jak nagłe uzdrowienia czy zmiana trajektorii życia. Więcej o tego typu badaniach możesz przeczytać w książce Struktura rzeczywistości. Ale też to prawo nie ma początku i końca. Uczy nas, że wszystkie zdarzenia są ze sobą splecone
i że żadne nie jest przypadkowe, ani nie istnieje samodzielnie dla samego istnienia, a tylko praktyka uważności pozwoli nam tego namacalnie doświadczyć. No bo dzięki uważności zaczynamy zwracać na nie uwagę i patrzymy też na to, jakimi myślami, emocjami czy też działaniami zasilamy naszą rzeczywistość. I też jaką mamy przy tym świadomość. I ta nasza świadomość zaczyna się rozrastać poza nas samych. Czy to, co jest w stanie objąć ludzki umysł. Jednocześnie też to integrowanie świadomości w tym prawie wymaga od nas kontemplacji nad takimi zagadnieniami jak czas, oczywiście, przemijanie, śmierć, czy bycie czymś więcej niż tylko ciało oddzielone od milionów innych istnień. Obecność w tu i teraz i kontemplacja tych tematów zaczynają sprawiać, że lęki o przyszłość, o samego siebie, o zdrowie, o pieniądze, relacje, czy cokolwiek tam jeszcze się u ciebie pojawia i czego potrzebujesz, zaczyna ustępować. No bo częściej jesteś w rzeczywistym doświadczeniu siebie w obecności. Jesteś świadomością, a nie umysłem w ciele, zamkniętym na swoją duchową naturę i tego będziesz częściej doświadczać. I o tym dokładnie uczy nas 4. prawo i świadomość do zintegrowania, czyli wszechświat jest jednym. Pod kątem tego przesłania i integrowania go uwielbiam przekazy od Ra w The Law of One, czyli w prawie jedności, które mówi, że wszystko we wszechświecie jest jednym. To nie oznacza tylko, że każda część życia jest połączona, ale również, że wszystkie byty, ludzie, formy życia, a także energie są w istocie jednym i tym samym. W tym prawie nie ma separacji ani rozdzielności, jak ma to miejsce w ograniczonej percepcji ego. Wszystkie rzeczy, istoty, zjawiska, energie właśnie mają wspólne, pierwotne źródło i są w naturze jednym. Istoty Ra w swoich przesłaniach wskazują na to, że każda duchowa istota przechodzi przez różne fazy rozwoju, które mają na celu ostateczne zrozumienie i zjednoczenie z tą pierwotną, nieskończoną energią. I w tym procesie ważnym etapem jest doświadczenie oddzielności, które daje nam możliwość wyciągania wniosków, a tym samym zbliżania się do tego wyższego stanu jedności. Ra, tak samo jak wielu nauczycieli, mistyków czy myślicieli, podkreślają, że stany świadomości mają przy tym, czy postrzegamy świat jako jedność czy oddzielenie, ogromne znaczenie. Pytanie jednak brzmi, jak mamy integrować świadomość, że we wszechświecie wszystko jest jednym, skoro tak dużo jest tego oddzielenia. Zacznijmy od zauważania, jak każda nasza myśl, każde działanie, każda emocja nie tylko kształtuje nasze własne życie, ale też wpływa na otaczającą nas rzeczywistość. Jesteśmy falą, która jest w połączeniu z innymi falami i wszyscy jednocześnie tworzymy ocean. To, jak traktujemy siebie i innych, wpływa na naszą percepcję świata i to, co od niego dostajemy, lub też co sami sobie serwujemy jako jedność. Ale żeby to jeszcze bardziej uprościć, wystarczy, że zaczniemy od empatii i współczucia, bo to pozwala nam dostrzegać siebie w innych i innych w sobie. Jednocześnie w integrowaniu prawa jedności pomocne będzie życie w zgodzie z naturą. Z tym, do czego woła nas ciało i co daje nam natura jako zdrowe i wspierające pożywienie. I nie bez powodu jest to też kolejne prawo, według którego żyją osoby duchowo inteligentne, które, przypominam, mówi o tym, że życie w harmonii z naturą otwiera na kosmiczne energie w nas. Nie wiem, czy wpadło ci to w oko, ale na Instagramie jakiś czas temu śmigała taka rolka ukazująca dokładnie, co dostajemy od natury jako pokarm, a po co rzeczywiście wielu ludzi sięga, co prawdopodobnie nigdy nawet nie leżało obok naturalnych produktów. Ale życie w harmonii z naturą to nie tylko świadome korzystanie z jej dobroczynnego wpływu na nasze zdrowie i samopoczucie,
ale to też umiejętność czerpania z jej mądrości i otwierania się dzięki niej na mądrość w sobie. To właśnie to są te kosmiczne energie. Człowiek jest częścią natury. Jej cykle, rytmy i energie wpływają na nas w subtelny sposób. Dlatego swoją podróż do integrowania tej świadomości poza zdrowym żywieniem, które jest oczywiście bardzo ważnym elementem, warto też zacząć od obserwowania swojego rytmu i szukania powiązań pomiędzy tymi rytmami a rytmami natury. Do tego dodałabym też obserwację, jak różne żywioły czy istnienia wpływają na twoją energetykę. Czyli obserwowanie, jak słońce działa na ciebie, woda, księżyc, wiatr, ziemia, drzewa, ale też zwierzęta. Jeśli tego nie zbadasz dla siebie i nie sprawdzisz przez rzeczywiste doświadczenie, no to nigdy nie będziesz wiedzieć, co najszybciej otwiera cię na kosmiczne energie w tobie. I w końcu ostatnie prawo, podsumowujące wszystkie inne, najważniejsze i jednocześnie najtrudniejsze do zintegrowania przez ludzkość, czyli miłość jako jedyna moc, która spełnia duszę. Cóż, nie ulega wątpliwości, że nasza religia i sposób wychowania i uwarunkowania społeczne oraz etap globalnej świadomości sprawiają, że mamy i pewnie jeszcze długo będziemy mieli tendencję do szukania spełnienia na zewnątrz. Wartość ma dla człowieka to, co jest poza nim i zdobywanie tego jest jego jedynym celem lub też celem ego. Tymczasem cały skarb, do którego odkrycia skłania nas nasza duchowa natura, jest w centrum naszego istnienia. Miłość to nie jest emocja, to jest stan bycia. Najbardziej naturalna ekspresja duszy. Pochowana niestety głęboko pod maskami wszystkich uwarunkowań, zależności i wierzeń o tym, czym jest świat czy człowiek. Miłość to świadomość, że wszystko jest doskonale połączone i święte. Dlatego też jedyny sposób na zintegrowanie tego prawa, czyli ucieleśniania go przez siebie, to bycie miłością teraz. A to oznacza zaprzestanie wszelkich zewnętrznych poszukiwań i oczekiwań, żeby ta miłość przyszła do nas od kogoś, kogo znamy czy nie znamy. Oznacza to też odpuszczenie wszelkich wierzeń o tym, że jak damy komuś miłość, to ona zostanie nam zabrana i wtedy mniej jej dla nas zostanie. Jeśli chcesz dawać taką miłość, to znaczy, że nadal to jest warunkowanie i nie odzwierciedla twojej boskości oraz nieograniczonych zasobów duszy. Ale przecież wszyscy tego chcemy, prawda? Chcemy miłości. Więc dlaczego tak szczerze jej nie dajemy? Co powstrzymuje cię przed otwartym dzieleniem się miłością i po prostu byciem nią? To, że nie dostajesz jej z zewnątrz? Cóż, miłości nie ma na zewnątrz. Ona pochodzi tylko z ciebie, więc jeśli nie wychodzi od ciebie i nie wylewa się na wszystkich, których znasz, to też nie ma jak zatoczyć koła. I tu nie chodzi o idealistyczne podejście i nadmierny optymizm. Tu chodzi o wiarę w swoją alchemiczną moc transformowania energii tak, żeby prawa, którymi rządzi się wszechświat, w końcu mogły ci służyć. To było 6 praw, którymi kieruje się człowiek przebudzony, czyli taki, który nie tylko wie, ale też od razu, zgodnie ze swoim czuciem, używa nowej świadomości do wzmacniania miłości i światła w świecie, w którym żyje. Mam nadzieję, że pomógł ci on zweryfikować, jaką pracę masz do wykonania w tym zakresie, żeby rozwój duchowy w końcu dał ci poczucie, że zmierzasz w odpowiednim kierunku, czyli tym zgodnym z twoją naturą. A jeśli potrzeba ci więcej wskazówek, jak praktykować, zapraszam do źródła. Przestrzeni wielowymiarowego rozwoju, którą tworzymy z Sylwią i piękną społecznością od ponad 5 lat. Źródło to jest platforma z praktykami, wiedzą i spotkaniami z nami podczas uzdrawiających sesji. Sprawdź szczegóły, znajdziesz je w linku pod tym odcinkiem.